Kościół klasztorny świętego Piotra i świętego Pawła znajduje się przy dziedzińcu klasztornym. Kościół jest budowlą trójnawową. Posiada krótki, trójprzęsłowy korpus barokowy i wydłużone, czteroprzęsłowe gotyckie prezbiterium. Fasadę kościoła akcentują dwie czworoboczne wieże nakryte spłaszczonymi hełmami namiotowymi. Na przyporach umieszczono figury świętych Piotra i Pawła. Nad bramą kościoła znajduje się trójkątny barokowy tympanon ozdobiony tarczą hermową. Metalowe wrota zdobią płaskorzeźby kluczy Piotrowych, symbolu władzy papieskiej. Nawy kościoła zaznaczają potężne filary. Boczne nawy zaadaptowano na kaplice otwierające się do nawy głównej łukiem arkadowym. Sklepienia są kolebkowe. Na łuku tęczowym barokowy krucyfiks. Ukrzyżowanego Jezusa otaczają trzy złocone anioły. W gotyckim prezbiterium znajduje się rokokowy ołtarz główny. W jego górnej części aniołowie adorują Trójcę Świętą. W centralnej części ołtarza znajduje się napis: oto święci mężowie, którzy zostali przyjaciółmi Boga. Dwie skrzydlate postaci trzymają atrybuty patronów świątyni, czyli odwrócony krzyż świętego Piotra i miecz świętego Pawła. W dolnej części ołtarza umieszczono 4 rzeźby z białego marmuru. Z lewej strony święta Petronela i święty Grzegorz Wielki. Z prawej święta Barbara i święta Tekla. Obraz Adoracja Trójcy Świętej. W prezbiterium ustawiono zabytkowe sale z XVII wieku ze scenami z życia świętych benedyktynów. Ich zaplecki zwieńczone są złoconymi rzeźbami. Stalle nadal są używane podczas codziennych modłów. Na ścianie zachowały się fragmenty XVI-wiecznych malowideł przedstawiających hołd Trzech Króli. Jednym z najpiękniejszych zabytków kościoła jest barokowa ambona wykonana przez Franciszka Placidiego. Ambona ma kształt łodzi. Kobieca postać z kotwicą i gołębiem to alegoria wiary i nadziei. Chór muzyczny wsparty jest na 3 arkadach. Pilastry filarów zakończone są złoconymi głowicami. Nad środkowymi arkadami bogato rzeźbione kartusze. Kościół posiada 6 bocznych kaplic. Kaplice połączone są ze sobą wąskim przejściem. Pierwsza z prawej – kaplica Niepokalanego Poczęcia. Drugą kaplicą jest kaplica świętego Benedykta. Obraz jest dziełem Andrzeja Radwańskiego, polskiego malarza, twórcy polichromii kościelnych i obrazów religijnych. Kaplica Świętego Krzyża, Adoracji lub kaplica chrzcielna. W kaplicy na końcu prawej nawy znajduje się tajemniczy obraz Matki Boskiej Śnieżnej,
Pierwsze wzmianki o nim pochodzą z XVII wieku. Był przemalowany i dopiero w 2016 roku umieszczono go w tej kaplicy. Pierwsza z lewej to kaplica świętej Anny z rokokowym ołtarzem i późnobarokowym obrazem z XVIII wieku. Drugą kaplicą jest kaplica świętej Scholastyki. Tu też znajduje się rokokowy ołtarz i XVIII-wieczny obraz. Ściany ozdobione są fragmentami polichromii. W niszy obraz Wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny w towarzystwie dwóch figur świętych.